W samym sercu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie asfalt topi się od upału, a drapacze chmur sięgają chmur, niespodziewanie rozgrywa się scena bardziej pasująca do postapokaliptycznego filmu. Na obrzeżach Dubaju, tuż pod palącym słońcem, w zakurzonych piaskach można zobaczyć coś, co wydaje się mirażem, rzędy porzuconych, luksusowych samochodów. Wśród nich są Lamborghini, Ferrari, Bentley, a nawet niezwykle rzadka Ferrari Enzo, której wartość swego czasu przekraczała $1 000 000. Te samochody nie są rozbite, nie zostały zniszczone, po prostu zostały zapomniane. Wiele z nich pokrytych jest grubą warstwą piasku, jakby czas celowo postanowił ukryć te arcydzieła motoryzacji przed oczami świata. Dlaczego więc znalazły się tutaj? Wszystko przez surowe prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kiedy ekspaci napotykają trudności finansowe, zwłaszcza w latach kryzysowych, często opuszczają kraj w pośpiechu. Powód jest prosty. Za długi tutaj grozi kara więzienia. Zostawiając wszystko włącznie ze swoimi super samochodami, uciekają, czasem dosłownie porzucając kluczyki w stacyjce. Na parkingach przy lotnisku można znaleźć setki takich samochodów, niektóre z napisem na przedniej szybie „Przepraszam”. Istnieje historia o brytyjskim biznesmenie, który zostawił swoją Ferrari 458 Italia i uciekł, gdy dowiedział się o planowanym aresztowaniu. Jego historia to tylko jedna z tysięcy, a lokalne władze, obciążone latami biurokracji, nie mogą zdecydować, co zrobić z tym cmentarzyskiem luksusu. Ciekawe, co dalej dzieje się z tymi samochodami. Niektóre trafiają pod młotek za grosze, inne stoją latami, aż metal zaczyna poddawać się naporowi piasku i czasu, ale nie każdy samochód porzucony na piaskach został zostawiony z powodu strachu. Zdarzają się też bardziej osobliwe powody, o których warto opowiedzieć. Tajemnica chińskiego cmentarzyska super samochodów. W najludniejszym państwie świata, gdzie innowacje spotykają się z tradycją, ukryte jest miejsce znane tylko nielicznym. Na obrzeżach jednego z chińskich miast, w cieniu gęstych drzew, odkryto dziesiątki luksusowych samochodów, które po prostu zgniły na miejscu. Wśród nich znalazły się Porsche Panamera, Maserati Gran Turismo, Aston Martin, a nawet rzadkie modele Maybacha. Ale jak takie samochody trafiły do lasu i zostały tam unieruchomione? Jako pierwsi zaniepokojenie wyrazili lokalni blogerzy, którzy opublikowali zdjęcia tego dziwnego cmentarzyska. Samochody były pokryte mchem, liśćmi i pleśnią. Z zewnątrz wydawało się, że nikt ich nie dotykał od lat. Miejscowi tylko wzruszali ramionami, opowiadając o konfiskatach. I rzeczywiście, później okazało się, że samochody należały do urzędników i biznesmenów oskarżonych o korupcję i przestępstwa gospodarcze. Podczas gdy trwały postępowania sądowe, zarekwirowane auta gniły bez odpowiedniej opieki. Niektóre z nich okazały się tak rzadkie, że kolekcjonerzy samochodów z całego świata zaczęli polowanie na dokładne współrzędne tego miejsca. Jednak rząd Chin trzyma sytuację pod kontrolą. Dostęp do tych samochodów jest zamknięty, a większość spraw pozostaje bez publicznego zakończenia. Dlaczego państwo nie sprzedaje ani nie odnawia tych aut, pozostaje zagadką. Być może odpowiedź tkwi w polityce zniszczyć symbole luksusu tych, którzy wykorzystywali władzę do własnych celów. Ale to jeszcze nie jest najbardziej szokująca historia o porzuconym luksusie. Królewska kolekcja pozostawiona na pastwę losu. Gdy mowa o bogactwie, trudno wyobrazić sobie kogoś bardziej ekstrawaganckiego niż sułtan Brunei. Jego imię obrosło legendami, od pozłacanych pałaców po samoloty z marmurowymi wannami. Ale mało kto wie, że część jego niezmierzonego samochodowego bogactwa została zapomniana. Chodzi o ponad 2000 samochodów, z których wiele dziś stoi zakurzonych i nieużywanych. W tej kolekcji znajdują się ekskluzywne modele, których nie ma nigdzie indziej. Specjalne wersje Ferrari, limitowane McLareny, prototypy Aston Martin. Wśród nich Bugatti EB Soto 10, niezwykle rzadkie Bentley Dominator i wiele innych samochodów, z których każdy mógłby ozdobić największe muzeum motoryzacji. Powód porzucenia jest jednocześnie prosty i absurdalny. Samochodów zrobiło się po prostu za dużo. Część samochodów trafiła do magazynowych hangarów, inne do częściowo zrujnowanych garaży na obrzeżach stolicy. Bez odpowiedniej opieki pokryły się kurzem, opony popękały, a skóra we wnętrzu zaczęła się niszczyć przez wilgoć. Przez wiele lat dostęp do kolekcji był ograniczony, ale dzięki zdjęciom, które wyciekały do sieci, świat dowiedział się, nawet najbardziej unikalne samochody mogą zostać zapomniane. I w tym przypadku to nie brak pieniędzy był przyczyną, lecz ich nadmiar. Zdarza się jednak, że porzucenie samochodu nie ma związku z władzą czy bogactwem, lecz wynika z o wiele bardziej kryminalnych motywów. Pogrzebane Ferrari w Los Angeles? Pewnego razu, pod koniec lat 70., w Los Angeles robotnicy kopali dół na podwórku domu mieszkalnego. To, co odkryli, zszokowało nawet policję. Z ziemi wystawał dach Ferrari. Jak się okazało, było to Ferrari Dino 246 GTS, rzadka i droga nawet jak na tamte czasy. Ktoś zakopał je w całości.
Śledztwo wykazało, że samochód rzekomo został skradziony i ubezpieczony na sporą sumę. Później okazało się, że właściciele upozorowali kradzież, aby otrzymać odszkodowanie, a samochód zakopali na działce u znajomego. Minęło kilka lat, ziemia porosła trawą i o Ferrari zapomniano. Samochód wydobyto z ziemi i mimo korozji oraz brudu został odrestaurowany. Dziś ten samochód istnieje, bierze udział w wystawach i stał się symbolem motoryzacyjnych oszustw. Co zadziwiające, to nie jest odosobniony przypadek. Są samochody, które ukryto nie pod ziemią, lecz w rozpadających się budynkach w samym centrum metropolii. Porzucone Lamborghini w Chicago, w jednej ze stref przemysłowych Chicago, w częściowo zrujnowanym budynku warsztatu samochodowego, przypadkowo znaleziono pokryte kurzem Lamborghini Murcielago. Właściciel warsztatu zmarł dawno temu. Nie miał spadkobierców, a budynek przeszedł pod opiekę miasta. Jednak gdy nowe pokolenie pracowników komunalnych postanowiło skontrolować majątek, w środku znaleźli samochód, którego wartość kiedyś zbliżała się do $400,000. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało jak prawdziwe znalezisko stulecia. Tapicerka wnętrza z alkantary, oryginalne felgi bez uszkodzeń. Ale radość nie trwała długo. Eksperci ustalili, że to był Kit Car, replika oparta na Pontiacu Fiero, idealnie wystylizowana na Lamborghini. Jednak historia nie traci na wartości. Ktoś poświęcił lata i dziesiątki tysięcy dolarów, by stworzyć fałszywego supersamochoda, a potem po prostu zostawił go, by gnił w zamkniętym warsztacie. Ale w następnej historii nie będzie mowy o podróbce, lecz o prawdziwych milionach ukrytych pod warstwą kurzu. Francuska stodoła ze skarbami. Na zachodzie Francji, w cieniu gęstego lasu, stała niepozorna, stara stodoła. Jego właściciel, skromny kolekcjoner o imieniu Roger Bayon, zmarł pod koniec lat 2000, nie pozostawiając po sobie głośnego śladu. Jednak po jego śmierci spadkobiercy postanowili sprzedać nieruchomość i otworzyli drzwi do zapomnianego samochodowego raju. Wewnątrz, pod warstwą kurzu i pajęczyn, stało ponad 100 samochodów, najrzadszych, zabytkowych, luksusowych. W tej kolekcji znajdowały się Ferrari 250 GTI California Spider, Talbot Lago, Bugatti Type 57, Maserati A6G i wiele innych modeli, z których każdy mógłby być perłą dowolnego muzeum motoryzacji. Sam tylko Ferrari 250 GTI został sprzedany na aukcji za ponad $15 milionów. Dlaczego kolekcja została zapomniana? Roger w młodości zaczął zbierać samochody z marzeniem o stworzeniu prywatnego muzeum. Jednak z biegiem lat środki się wyczerpały i w pewnym momencie po prostu przestał o nie dbać. Stodołę zamknięto na klucz i dopiero po dziesięcioleciach samochody ujrzały światło dzienne. Każdy z tych samochodów niósł ze sobą nie tylko luksus, ale także ślad czasu, stając się pomnikiem ludzkich marzeń i niewykorzystanych szans. A co z samochodami porzuconymi nie z powodu upływu czasu, lecz przez upór i osobiste dziwactwa? Samochody warte miliony w lasach Georgii. Pośrodku lasu w amerykańskim stanie Georgia znajduje się jedno z najbardziej zagadkowych cmentarzysk samochodowych. Tutaj, wśród drzew i wysokiej trawy, rdzewieją dziesiątki klasycznych samochodów. Buick, Packard, Cadillac, a nawet Hudson Hornet. Niektóre z nich były produkowane w latach 30. i 40. Prawdziwe relikwie epoki, każda warta dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów na aukcjach. Właściciel tej kolekcji, ekscentryczny kolekcjoner o imieniu Walter, poświęcił całe życie poszukiwaniu i renowacji rzadkich samochodów. Ale w pewnym momencie postanowił po prostu zostawić je w lesie. Twierdził, że w ten sposób chce połączyć metal z naturą, tworząc obiekt artystyczny. Walter odmawiał sprzedaży lub oddania samochodów, nawet gdy oferowano mu za nie bajeczne sumy. Po jego śmierci spadkobiercy znaleźli się w ślepym zaułku. Większość samochodów już dawno zamieniła się w sterty rdzy. Jednak nawet w takim stanie kolekcjonerzy przyjeżdżają obejrzeć to surrealistyczne miejsce, jak do muzeum pod gołym niebem, tylko zbudowanego bez biletów i ścian. Czasami, żeby zobaczyć milion, wystarczy zajrzeć za drzewa. Ale następnym razem otworzymy drzwi do rezydencji, która skrywa swoje sekrety nieco ciszej. Porzucone BMW w rezydencji wartej $1,5 miliona. Na przedmieściach Toronto, w spokojnej okolicy, stała rezydencja wyceniona na $1,5 miliona. Dom wyglądał na opuszczony, wypalony trawnik, łuszcząca się farba, wybite okna. Ale kiedy władze, zaniepokojone stanem posesji, weszły do środka, znalazły coś niespodziewanego. W garażu stały dwa rzadkie BMW, w tym legendarny E34 M5. Jeden z samochodów był pokryty warstwą kurzu, drugi niemal całkowicie porósł pleśnią. W domu znaleziono także kolekcję płyt winylowych, zabytkowe meble i dziesiątki dziwnych osobistych notatek. Wszystko wyglądało tak, jakby właściciel po prostu zniknął.
Później okazało się, że właściciel domu wyemigrował i nie poinformował ani przyjaciół, ani władz. Po prostu zostawił wszystko. Dom, meble, samochody. Powody jego odejścia do dziś pozostają nieznane. Jednak krążą najróżniejsze plotki. Od ucieczki przed długami po zaburzenia psychiczne. Wszystko to nadaje historii mistyczny wydźwięk, jakby ktoś po prostu wyparował, zostawiając po sobie kawałek czasu. Ale czasem luksus porzuca się nie z powodu strachu czy choroby, lecz przez zwykłe lenistwo. Cmentarzysko supersamochodów w Beverly Hills. Nawet na słonecznych ulicach Beverly Hills można znaleźć miejsca, gdzie miliony leżą pod warstwą kurzu. Jednym z takich przypadków jest historia z rezydencją, na której podwórku znaleziono Ferrari Testarossa, Rolls-Royce Corniche, Jaguara XJ220 i kilka innych samochodów. Wszystkie pokryte liśćmi, z zapadniętymi oponami, niektóre z wybitymi szybami. Miejscowi twierdzili, że właścicielem rezydencji był pewien samotny milioner, który miał obsesję na punkcie kolekcjonowania. Ale pewnego dnia po prostu wyjechał. Bez ogłoszeń, bez wywożenia majątku. Lata później dom został pozwany za niepłacenie podatku. Wtedy ujawniono szczegóły. Samochody były zarejestrowane na firmę, która już dawno przestała istnieć. Sprzedaż ich była prawnie niemożliwa. Nikt nie mógł nawet wejść na posesję bez specjalnego pozwolenia. Przez cały ten czas nadal niszczały. Cicho, bez świadków. Te historie przypominają, jak łatwo można stracić nawet najcenniejsze rzeczy, jeśli zapomni się o nich choćby na kilka lat. Ale są też samochody, których los znalazł się w rękach samej historii, gdy produkcja została wstrzymana, a potem zapomniano zamknąć drzwi. Porzucone Bugatti we Włoszech. Na północy Włoch, w regionie Emilia-Romagna, znajduje się stary obszar przemysłowy, w którym kiedyś mieściła się jedna z baz marki Bugatti. Na początku XXI wieku firma wykorzystywała budynek jako magazyn i salon wystawowy. Po restrukturyzacji marki budynek został zamknięty i zapomnieli. Kiedy po latach do środka weszli badacze i entuzjaści, odkryli coś niesamowitego. W zakurzonych salach stały niedokończone nadwozia Veyrona, elementy wnętrza, felgi, a nawet częściowo gotowe karoserie. Wszystko pod grubą warstwą brudu, pokryte pajęczynami. Ponieważ budynek należał do osoby trzeciej, nikt nie mógł prawnie ruszyć tych pozostałości. Ale zdjęcia wyciekły do internetu i stały się wiralem. Sama marka nie skomentowała tego znaleziska. Fani motoryzacji na całym świecie spierali się, czy to rzeczywiście pozostałości po produkcji, czy też dobrze zorganizowana mistyfikacja. Czymkolwiek by to nie było, widok był fascynujący. Współczesne symbole inżynieryjnej doskonałości pokryte kurzem zapomnienia. A to jeszcze nie jest najdziwniejsze miejsce, gdzie można znaleźć rdzewiejący luksus. Porzucone samochody w lasach Europy. Gdzieś na granicy Belgii i Francji, zagubione wśród wzgórz, mały wiejski cmentarz samochodowy przez długi czas był znany tylko miejscowym mieszkańcom. Tutaj, w samym środku gęstego lasu, ukrywały się dziesiątki zabytkowych samochodów. Morris Minor, Volkswagen Beetle, Citroën DS, a nawet rzadki Mercedes-Benz z okresu przedwojennego. Wszystko wyglądało tak, jakby właściciele po prostu zatrzymali samochody i odeszli. Na zawsze. Lokalne legendy głosiły, że była to improwizowana parkingowa amerykańskich żołnierzy po II wojnie światowej. Żołnierze nie mogli zabrać samochodów z powrotem i zostawili je tutaj. Jednak później okazało się, że większość pojazdów została przywieziona do lasu dopiero w latach 60. i 70. przez lokalnego złomiarza, który miał nadzieję stworzyć stację demontażu lub muzeum. Ale pomysł się nie powiódł, a samochody zostałyby gnić. Wszystko to stworzyło niezwykły widok. Drzewa wyrastają przez karoserię, gałęzie oplatają kierownicę, a mech pokrywa maski. Prawdziwa galeria zapomnienia pod gołym niebem. I choć większości samochodów nie da się już odrestaurować, każde ujęcie z tego miejsca wygląda jak kadr z filmu o tym, jak historia znika w ciszy. Ale jeszcze bardziej szokujące może być nie to, że samochody zostały zapomniane, lecz to, że są ukryte wewnątrz zwyczajnego garażu. Porzucone samochody w garażu w Wielkiej Brytanii, w jednej z cichych dzielnic podmiejskich Londynu, na terenie niczym nie wyróżniającego się osiedla mieszkaniowego, przez wiele lat stał opuszczony garaż. Jego drzwi były zamknięte, okna zasłonięte, a właściciela nikt nie widział od początku lat 90. Sąsiedzi sądzili, że garaż jest pusty. Wszystko się zmieniło, gdy miejska służba skonfiskowała działkę za nieopłacone podatki. Kiedy robotnicy otworzyli drzwi, wszyscy zamarli. W środku stały zakurzone, ale zadziwiająco dobrze zachowane klasyczne samochody, w tym Aston Martin DB6, Bentley S3 i kilka Jaguarów. Niektóre modele pokryte były jedynie cienką warstwą kurzu, inne już częściowo zardzewiały. Ale ogólny obraz wydawał się surrealistyczny. Później okazało się, że właściciel był inżynierem samochodowym, który zbierał i restaurował auta jako hobby.
Zmarł w samotności, nie pozostawiając spadkobierców, a garaż po prostu został zapomniany. Podobne znaleziska są rzadkie, ale nie wyjątkowe. Coraz częściej opuszczone garaże stają się kapsułami czasu, kryjącymi niesamowite niespodzianki. Zdarza się jednak, że zapomniany park samochodowy może ukrywać się nie w Londynie, lecz w jakiejś amerykańskiej rezydencji. Porzucone samochody w rezydencji w USA. W Pensylwanii, pośród wzgórz i opuszczonych autostrad, stała stara rezydencja w stylu kolonialnym. Jej okna były zabite sklejką, a ściany pokryte pleśnią. Przez lata stał pusty, aż został wykupiony przez firmę inwestycyjną. I właśnie podczas inspekcji budynku zrobiono niesamowite zdjęcie. W podziemnym garażu pod rezydencją stały Cadillac Eldorado, Buick Riviera, a nawet DeLorean DMC-12, kultowy samochód z filmu Powrót do przyszłości. Wszystkie samochody były pokryte kurzem i grzybem, ale nie wyglądały na całkowicie zniszczone. Okazało się, że były właściciel domu był kolekcjonerem. Po swoim bankructwie w latach 90. zostawił cały majątek i zniknął, unikając długów i procesów sądowych. Garaż został zamknięty i nie był otwierany przez dziesięciolecia. Specjaliści, którzy oglądali rezydencję, twierdzili, że pomieszczenie idealnie chroniło samochody przed wilgocią, dlatego ich renowacja była możliwa. Historia szybko rozeszła się po internecie i wkrótce samochody stały się przedmiotem zaciętej licytacji wśród kolekcjonerów. Ale nie wszystkie samochody trafiają do takich przytulnych schronień. Niektóre zostają sam na sam z dziką przyrodą. Porzucone samochody w lasach Kanady. Na północy prowincji Ontario, gdzie zima trwa przez większość roku, wśród ośnieżonych lasów odkryto jedną z najbardziej niezwykłych kolekcji samochodów. Tutaj, bezpośrednio między drzewami i zaroślami krzewów, stały dziesiątki klasycznych aut: Chevrolet Bel Air, Ford Thunderbird, Dodge Charger. Ich karozerie były pokryte mchem, szyby pękały od mrozu, ale wiele części zachowało się zadziwiająco dobrze. Początkowo sądzono, że to dzieło entuzjasty, który chciał stworzyć leśne muzeum. Jednak później okazało się, że właściciel ziemi wykorzystywał teren jako magazyn, do którego stopniowo zwoził samochody z różnych miejsc. Po jego nagłej śmierci wszystko zostało tak, jak było. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Mówią, że nocą we mgle można usłyszeć skrzypienie otwierających się drzwi i poczuć zapach starej benzyny. W rzeczywistości to unikalne muzeum na świeżym powietrzu, które nie potrzebuje biletów, ale każda wizyta jest jak podróż w czasie. Jednak chyba najcięższy los spotkał samochody pozostawione pośród suchych piasków i palącego słońca. Porzucone samochody na pustyniach Australii. Australijski interior skrywa wiele tajemnic. Jedną z nich są zapomniane samochody rdzewiejące pośrodku pustyń. Na terenach na północ od Alice Springs odkryto dziesiątki porzuconych Holdenów, Fordów Falcon, a nawet importowanych modeli, takich jak Mercedes-Benz i Alfa Romeo. Wszystkie są rozrzucone po terenie dawnej osady górniczej. Kiedyś tętniło tu życie, wydobycie, tymczasowi pracownicy, intensywna logistyka. Jednak po zamknięciu kopalń ludność opuściła to miejsce, zostawiając samochody bezpośrednio na piasku. Z powodu klimatu rdza szybko pożerała metal, a koła zapadały się w piasku. Niektóre samochody są częściowo zasypane wydmami, inne obdrapane do niepoznaki. Australijscy badacze często natrafiają na takie groby techniki. To ponure pomniki epoki, w której wszystko porzucano, gdy tylko znikała opłacalność. I chyba właśnie te historie o najdroższym metalu, który okazał się nikomu niepotrzebny, najlepiej pokazują, nawet miliony pod maską nie chronią przed zapomnieniem. Finał tych 15 historii łączy jedno: żadne pieniądze, marki ani ambicje nie chronią przed upływem czasu i obojętnością. Porzucone maszyny stają się nie tylko złomem, ale niemy świadkami ludzkich namiętności, błędów i zapomnianych nadziei.